dzisiejszym odcinku wykonamy 3 szybkie i efektowne zdobienia w stylu Negative Space, czyli zdobienia z pustymi przestrzeniami. Mamy na nie kilka sposobów. Sprawdźcie, jak to robimy. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Adriana Mariańska. Buongiorno. Nasza stylistka z centrali, jakże pozytywna osoba, wykona Negative Space. Co to znaczy? To znaczy, że będą gwiazdki i to znaczy, że będą puste przestrzenie. Zaczynamy. Tipsy pokrywamy bazą mineralną w kolorze Blush oraz Black Ghost z kolekcji Glass. Zdobienia wykonamy kolorami Black Humor, Black Friday oraz Black Unicorn. Kontury zdobień wykonamy żelami Arte Brillante Black Poison oraz Arte Brillante White. Do wykończenia zdobień użyjemy topów Super Matte oraz Tip Top. Cienkie linie namalujemy pędzelkami Master Nail Art 006 oraz 007. Negative Space to trend, który widać już od kilku dobrych sezonów. Warto się go nauczyć, nie jest trudny. Tak w skrócie, jakby go opisać jednym zdaniem, to są to wycinanki na paznokciach. I każdy jest w stanie je wykonać, ponieważ nie są zbyt trudne. Można je wykonywać na przeźroczystym lakierze, można je wykonywać na ciemnym tle. Zobaczmy, co nam pokaże nasza Ada. Tips pokrywamy jedną warstwą bazy mineralnej w kolorze Blush. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pokrywamy topem Super Matte i ponownie utwardzamy przez 30 sekund. Na szkiełko Nail Art nakładamy kroplę koloru Black Humor. Pędzelkiem Master Nail Art 006 malujemy falę, która wyznaczy nam granicę zdobienia. Pędzlem z lakieru wypełniamy pustą przestrzeń w dół tipsa. Przymrażamy przez 10-15 sekund. Kolejną falę malujemy wyżej, kontynuując kształt poprzedniej. Odrobinę pogrubiamy i wyżej tak samo malujemy kolejną, tym razem nieco cieńszą. Pamiętajcie, by podobną grubość miały przestrzenie między zdobieniem. Ostatnią falę, najmniejszą, wypełniamy kolorem dokładnie tak jak na początku zdobienia. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Wzór możemy zostawić na tym etapie, ale jeśli chcemy, by drobinki z lakieru były bardziej widoczne, musimy powtórzyć cały proces i pomalować drugą warstwę naszego zdobienia. Przy użyciu cienkiego pędzelka dokładnie pokrywamy zdobienie drugą warstwą lakieru. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Jeśli jesteś początkującą stylistką, albo wykonujesz to zdobienie po raz pierwszy, albo po prostu trzęsą ci się ręce, bo wczoraj wieczorem, nieważne, można wtedy przymrażać każdy element zdobienia po 10-15 sekund w lampie. Wtedy mamy pewność, że nie rozmarzemy jednym nieuważnym ruchem całej naszej pieczołowitej pracy. Na paletę Nail Art wykładamy kroplę Tip Topa i przy pomocy cienkiego pędzelka Master Nail Art 006 zabezpieczamy zdobienie. Dokładnie pokrywamy wszystkie ciemne elementy, nie wyjeżdżając pędzlem na matowe przestrzenie. Pierwsze zdobienie gotowe. Do kolejnego zdobienia potrzebujemy Arte Brillante Black Poison, wykładamy kroplę na szkiełko Nail Art, zanurzamy w niej pędzel Master Nail Art 006 i malujemy cienką linię na końcu tipsa, dokładnie tak, jakbyśmy chcieli namalować ramę od razu. Malujemy do połowy tipsa, wyznaczając koniec wąsów Frencha. Następnie malujemy kontur jajeczka Frencha. Od góry ta linia nie musi być jeszcze perfekcyjna, ponieważ za chwilę będziemy wypełniać ją kolorem. Od samej góry tipsa tworzymy transparentny moon. Górna linia musi być perfekcyjna. Następnie kolorem Black Friday wypełniamy środkową, największą przestrzeń, czyli jajeczko Frencha. Tym razem malujemy całość pędzlem z butelki. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pokrywamy środek zdobienia drugą warstwą koloru i ponownie utwardzamy. Całość pokrywamy tip-topem i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. I gotowe! Pędzelki, którymi dzisiaj pracujemy, różnią się długością włosia. Master Nail Art 007 ma długość 12 mm i jest genialny do stworzenia prostych, precyzyjnych linii. Również nadaje się do rozprowadzania linii światła oraz do rozkładania topu. Z kolei 006 bardzo się nadaje do precyzyjnych zdobień, również do linii światła, również do rozkładania topu. On jest dużo krótszy, ponieważ ma 6 mm. Jeżeli chcecie wiedzieć, które pędzelki wykorzystywać do których zdobień, żeby efekt był jak najlepszy, zajrzyjcie koniecznie do odcinka, który nagraliśmy jakiś czas temu, chyba 9 miesięcy temu, pędzle do zdobień. Bardzo wartościowa wiedza. No po co macie się uczyć, po co macie odkrywać koło na nowo, kiedy my już to za was zrobiliśmy? Kolejny tips pokrywamy jedną warstwą transparentnej hybrydy Black Ghost. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie.
Aby łatwiej było wykonać zadanie, pokryjemy całość supermatem. Na szkiełko nail art nakładamy kroplę Arte Brillante White, namaczamy pędzelek Nail Art 007, kilka razy malujemy linię na palecie w celu pozbycia się nadmiaru produktu z włosia, aby łatwiej było uzyskać cienką i równą linię. Malujemy kontur gwiazdy z boku tipsa. Najpierw malujemy górne ramię gwiazdy, następnie dolne, pozostawiając przestrzeń na boczne ramiona. Dzięki temu będą one symetryczne. Przymrażamy przez 10-15 sekund w lampie. W ten sam sposób namalujemy mniejszą gwiazdę w dolnym rogu tipsa. Całą przestrzeń między zdobieniem pokrywamy kolorem Black Unicorn. Większą przestrzeń malujemy pędzlem z butelki, a mniejsze detale domalujemy cienkim pędzelkiem Master Nail Art 006. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Dokładnie tak samo malujemy drugą warstwę koloru. Uważamy, by nie najechać pędzlem na kontury gwiazdy. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Tip-topem pokrywamy tylko czarny lakier. Środek gwiazdek chcemy, żeby był matowy. Utwardzamy przez 30 sekund. Sięgamy po pędzel Master Nail Art 007, namaczamy w Arte Brillante White, następnie tworzymy większą gwiazdę nad pierwszą, którą malowaliśmy. Linię prowadzimy tak, aby zostawić około pół milimetra przestrzeni między ramionami gwiazd. Utwardzamy przez 30 sekund. W mniejszej gwiazdce namalujemy kolejną, jeszcze mniejszą i wypełnimy ją Arte Brillante White. Utwardzamy przez 30 sekund. I ostatnie z dzisiejszych zdobień jest już gotowe. Arte Brillante to żele do zdobień, które są niezastąpione. Naprawdę. To jest tak multifunkcjonalny produkt, że zanim zdążę wszystko wymienić, to już nam się chyba odcinek skończy. No ale spróbuję. Po pierwsze, są super mocno napigmentowane. Po drugie, nie zostawiają lepkiej warstwy. Po trzecie, mają w sobie błysk. Dlatego, kiedy wykończymy linię przykładowo, to nie musimy potem jej ani pokrywać nabłyszczaczem, ani przecierać. To nam przyspiesza czas pracy. Przez to, że są tak mocno napigmentowane, to wystarcza jedna warstwa i voilà! Mamy to, co chcemy. Dodatkowo nadają się świetnie do mikropaintingu, do ombre, do ornamentów. Uwaga! Po utwardzeniu Arte Brillante czekamy minutkę, zanim przejdziemy do nakładania produktów pielęgnacyjnych, na przykład na skórki, żeby nie ryzykować, że wejdzie nam w reakcję z naszym błyskiem i go gdzieś tam fragmentami zmatowi. Pamiętajcie, że Arte Brillante ma się błyszczeć przepięknie i jeżeli tego nie robi, to znaczy, że coś po drodze zgrzeszyliśmy. Albo niewystarczająco długo utwardzaliśmy produkt w lampie, albo właśnie zbyt się pospieszyliśmy z oliweczką. I uwaga, teraz w sezonie, kiedy bardzo liczą się wszystkie pyłki, one są świetnym podkładem pod Metal Manix Multichrom, Holomanix, Chameleon, Glamour, Glass Me. Rewelacyjny produkt, spróbujcie. Jeżeli zastanawiacie się, który kolor wybrać na próbę, to koniecznie czarny, ponieważ on jest najbardziej uniwersalny. Tak prezentują się wszystkie dzisiejsze zdobienia w stylu Negative Space. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy spodobały Wam się Negative Space i czy będziecie je wykonywać na swoich paznokciach albo u swoich klientek. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę. Pa!